Dzień dobry, dzień dobry. Dziś znajdujemy się w niebieskiej świątyni. Jest ona nieco mniejsza niż biała, ale stworzona przez uczennicę mistrza, który stworzył białą świątynię. I czuć, że ten klimat, w którym jest stworzona, troszeczkę przypomina nam białą świątynię, w której byliśmy wczoraj. Kompleks jest dużo mniejszy i jest też opuszczony, czyli nie ma tutaj czynnego klasztoru, w sensie nie ma tutaj mnichów, także można wejść, można się pomodlić, można chwilę sobie odpocząć przy niej, ale jest zdecydowanie inna. Zbieramy się właśnie sprzed świątyni, przepiękne, ale chcieliśmy porobić kilka dobrych zdjęć i niestety, ale rano to jest zła pora, więc wrócimy tu jeszcze wieczorem na zachód słońca. Moje przemyślenie jest takie, gdybym miał jeszcze raz jechać do Białej Świątyni, do White Temple, to pojechałbym z rana, a do Blue Temple pojechałbym wieczorem, bo i rano, i wieczorem nie ma ludzi. Najgorzej to jest trafić w taką porę, jak my trafiliśmy, że czekamy na przykład 20 minut, żeby nie było osób na zdjęciu, no to już jest trochę wtedy przytłaczające. A dzisiaj oprócz nas była tylko jedna rodzina i tak naprawdę mogliśmy sobie pochodzić na spokojnie po niebieskiej świątyni. No i zupełnie inaczej to wygląda bez ludzi. Dokładnie, a poza tym oni przyszli tutaj się pomodlić, całą rodziną przyjechali. Złożyć kwiaty. Dokładnie, złożyć kwiaty, zapalić kadzidełko, a my jednak przyjechaliśmy, żeby po prostu poznać to miejsce i zobaczyć, jak ono wygląda w rzeczywistości. Właśnie dotarliśmy do naszego guest house'u. No i byliśmy na targu. Akurat nie wziąłem kamerki, więc Wam z targu nic nie pokażemy, ale ogólnie bardzo fajne miejsce, bo było jeden targ, jeden market był obok drugiego, ale były to raczej markety na zasadzie dla sprzedawców, którzy po prostu zaopatrują się w mięso, świeże warzywa, świeże owoce i tego typu sprawy. Także bardzo, bardzo ciekawie. Ile bananków ogarnęliśmy za 10 batów? To jest taka wielka kiść, złoty 30, sztos. No i jak ktoś Wam kiedyś mówił, że pojechał do jakiegoś kraju i coś smakowało inaczej, to jest właśnie to. Czyli te banany tutaj smakują zupełnie inaczej niż te zielone, które płyną w kontenerach do nas i jest zupełnie inaczej. Także na śniadanie dzisiaj wydaliśmy 100 batów, czyli równowartość 13 zł na 2 osoby. Także bardzo fajnie. Akurat zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym mamy darmową wodę, w sensie jest dystrybutor w kuchni i po prostu uzupełniamy sobie wodę na bieżąco. I jeszcze taka mała rada. Jeśli jesteście zdecydowani, żeby coś zjeść na targu, to kupujcie to od razu, bo ja byłam zdecydowana na roti i miałam takie, to jeszcze Grzesiek sobie coś znajdzie na śniadanie. No i okazało się, że jak znalazł, to moje roti odjechało, bo te wózki często są mobilne, więc jak jest w jednym miejscu, to nie znaczy, że za 10 minut będzie w tym samym. To tak samo jak kupowaliśmy pierożki i dosłownie ta sama sytuacja. Kupiliśmy zestaw za 30 batów i obejrzeliśmy się do tyłu, a pan już odjechał. Także pamiętajcie, że sprzedawcy często są mobilni i po prostu zmieniają swoją lokalizację. Właśnie opuszczamy nasz nocleg dzisiaj, kolejny już raz i kierujemy się w stronę farmy kawy. Asia Bierzemy bierze kaski. kaski. Thank you. Oj, coś czuję, że dzisiaj będzie bardzo dobra temperatura. Już dogrzewa fajnie. Właśnie. Ale to dobrze, bo jedziemy do miejsca, w którym jak będzie dobra temperatura, to sobie pochillujemy. Ale to jeszcze zobaczymy, ponieważ wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj stoi nasza furka. Tutaj jest wszystkie, że tak powiem, fury
prawdopodobnie wypożyczone przez ludzi, którzy mieszkają w tym guest house'ie. Na razie jest wszystko tak, więc pakujemy rzeczy i ruszamy w drogę. Dojechaliśmy na farmę kawy. Droga jest tutaj mega hardkorowa. Pokażę wam, jakim tutaj odcinkiem już samym dojeżdżaliśmy. Takie, tylko dużo bardziej strome podjazdy są tam wyżej. Jest tutaj jakiś patyk położony, tak jakby było zamknięte, ale nie do końca wiemy. Jest znak Coffee Bar, jest od godziny 9:30 do 16:30, więc sprawdzimy, może uda nam się faktycznie tej kawy dzisiaj napić. Prosto z plantacji kawowej. Tutaj jakieś pierwsze pomieszczenie, coś tu się suszy, nie wiem, jakieś owoce czy coś. Całkiem ładnie pachnie, tak to wygląda, a my idziemy dalej, bo coś tu się buduje. No powiem wam szczerze, że miejscówka nie wygląda na otwartą, tylko raczej na taką, że trochę zamknięta. Zobaczmy, tu jest drzwiczki są otwarte. Może akurat coś tu się będzie działo w środku. Wycieczka tutaj, w tym miejscu, jednodniowa, kosztuje około 2,5 tysiąca batów. Troszkę mniej, 2200 coś było na stronie, a jeśli chcecie tu przenocować, to było między 6000 a 5000 chyba batów i to jest 2 dni, dwudniowa wycieczka z jednym noclegiem z tego. Dokładnie i jeszcze zostajecie oprowadzeni i bierzecie udział w całym procesie, od zbierania kawy, po palenie, po pokazanie jak to się suszy, mielenie i picie. Kawusi, dokładnie tak, więc te wycieczki kawowe są rozłożone wtedy na 2 dni w czasie i możecie wszystko zobaczyć od podszewki, jak jest robione. Myślę, że to miejsce, jak Państwo tam skończą przebudowę, to będzie istna petarda i fajnie byłoby tu wrócić kiedyś. No bo wiecie, to są już takie mocno turystyczne ceny, nie? Takie 6000 za nocleg to jest naprawdę mocno turystyczne, ale też miejsce jest nietuzinkowe, nie oszukujmy się, to jest farma kawy. Ile takich farm jest, tak? Żeby można było na nich spać i po prostu wychillować. Nie ma dużo takich miejsc, mogłabym nawet powiedzieć, że nie ma dużo takich miejsc na świecie, gdzie można się przespać na farmie kawy i zobaczyć cały proces od podszewki, więc warto. Więc my uciekamy i lecimy dalej. Nie udało nam się tam wypić kawy, ale zajechaliśmy do miejsca, w którym ta kawa jest obrabiana. I po prostu zapytaliśmy pana, czy nam zrobi kawę, a pan powiedział, że zrobi nam kawę i robi nam kawę w kawiarce. Także jak widzicie, Takie jesteśmy... Amerykanko. Tak, Amerykano. Jesteśmy tutaj na placu u niego. Tutaj nasz skuter zostawiony. I pan tutaj będzie właśnie nam tą kawkę robił. Także mega fajnie, bo no nie ma tu żadnej kawiarni ani niczego, a pan tutaj widzę, że daje radę. Proszę bardzo. Nasza kawka się tutaj właśnie robi. Szczerze wam powiem, przyjechaliśmy tutaj z ulicy. Nie ma tu żadnego znaku. Jest pineska na goglach, ale no nie ma kawiarni, nie? To jest nasza dzisiejsza kawiarnia właśnie wyglądająca w ten sposób. To tak jakbyście wbili komuś na podwórko i spytali: cześć, zrobisz nam kawę? A pan powiedział: no tak, zrobię, siadajcie. No i ma tutaj właśnie, miał już gotową, zmieloną kawę i widać, że jest po prostu zapakowana tak jak profesjonalne kawy się pakuje. Tak. Nie jest to primka czy coś, tylko naprawdę wygląda to przepięknie. Proszę bardzo, tak wygląda przygotowana kawka. Pijemy ją i Asia stwierdziła, że Jest bardzo intensywna w smaku i mega smaczna. Jak pan ją przelał, to się zrobiła jeszcze taka gruba warstwa takiej słodkiej kremy na górze, więc naprawdę coś niesamowitego. właśnie idziemy tutaj z panem, żeby nam pokazał, jak wygląda farma. Także nie dość, że wbiliśmy mu na chatę, to jeszcze nas oprowadzi po swoim tutaj polu. I mówił, że 2000 kg kawy zbiera co roku. Także idziemy sobie tutaj. To jest całkiem ciekawe. Pan nawet mówi dobrze po angielsku. Mówi, że ma fabrykę koło Bangkoku. Proszę bardzo. Tu jest drzewko, które ma owoce kawowca. A tutaj trwają jakieś prace remontowe, utwardzanie drogi. Pan tutaj koparą zasuwa, tą dróżką tutaj. No mega ciekawie, no trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba pytać.
są bardzo, bardzo otwarci. Grzesiek właśnie odpala drona, bo pan pozwolił nam zrobić sobie foteczkę na plantacji kawy z góry. Więc będzie dronowane. Tutaj mamy też te wszystkie drzewka za Grześkiem. To są drzewka kawowe. Patrzcie, tak właśnie rośnie kawusia tutaj. Tu pokazujemy panu, jak wygląda jego farma kawowa z góry, bo nigdy nie widział, jak to może wyglądać, więc pan też jest podekscytowany i zapytał nas, na jaką odległość możemy kontrolować drona. Pan nam tutaj powiedział, że tak właśnie wyglądają baby coffee. No, jest to przefajnie. Okej. I powiedział, że w następnym roku one trafią tam właśnie na plantację, także już w przyszłym roku będzie z tego kawa. Zapytaliśmy pana, ile kosztuje takie jedno drzewko i powiedział, że 70 batów, od 70 do 90, więc myślę, że jest to bardzo fajna cena. No niestety wiadomo, no u nas nie przyjęłoby się takie drzewko. Niestety to nie ten klimat, ale jako ciekawostkę podrzucam. Komu w drogę, temu czas, także uciekamy. Zaraz podziękujemy panu, pożegnamy się z nim. Był naprawdę cudowny pomysł przyjechać tutaj, doświadczyć tego, porozmawiać z nim, polatać. Coś niesamowitego, że mogliśmy poznać tak wspaniałego człowieka. No i jesteśmy ponownie na terenie świątyni, niebieskiej świątyni. Jest zdecydowanie więcej osób, ale też jest godzina około 18 i ten czas, to popołudnie działa, że tak powiem, tutaj na korzyść. Teraz jest to bardzo dobre miejsce do tego, aby zrobić sobie tutaj zdjęcia, aby pochodzić, tylko że trzeba mieć świadomość tego, że jednak tych ludzi jest tutaj teraz zdecydowanie więcej. No i nie wiem, nie jestem pewien, bo jeszcze nie byliśmy w środku teraz, jak przyjechaliśmy, ale w świątyni chyba się jakieś modły odbywają, więc pewnie wejdziemy, ale nie będziemy za bardzo przeszkadzać. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, która może być dla niektórych bardzo istotna, że większość świątyń posiada toalety. Czyli jeśli jesteście w pobliżu, a potrzebujecie skorzystać i w większości świątyń można skorzystać z toalet, także myślę, że jest to całkiem spoko rozwiązanie. Moi drodzy, dzisiejszy dzień kończymy pod niebieską świątynią. Spotkaliśmy jeszcze wcześniej grupę ludzi z Polski. Których serdecznie pozdrawiamy. Jeśli będziecie to oglądać, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć! Cześć!